Witam Was, 62. rajd Barburki rozpoczął się właśnie dzisiaj. Wtedy na Sumczynie nas nie było, jesteśmy na Bemo. Później jedziemy gdzieś dalej. Nie wiem gdzie, bo jestem pierwszy raz na rajdzie. Przyjechaliśmy odwiedzić paru znajomych. Nie ma z nami niestety Jacka, więc nie ma kto nam pokazać co i jak. Jest parę osób z Poznania, jest m.in. Aleks Sówka, jest Bartek Madziara z wyścigów górskich i zobaczymy jak sobie chłopaki radzą. Bardzo fajne samochody. Głośne samochody. Dużo się dzieje, zupełnie inaczej niż na wyścigach. Nie mogliśmy sobie tego odpuścić, więc jesteśmy. Pokażemy Wam trochę z zaplecza, z takiego oka laika, jak to wygląda, z czym to się je. Jest cholernie zimno. Mam nadzieję, że wytrwamy, rano była pobudka. No i co, lecimy zobaczyć na start rajdu. Nie wiem gdzie to jest, ale zaraz się dowiemy. No więc tak, jakby nie wychodząc tam, bo ja nie wiem gdzie jesteśmy i czy nas wpuszczą. Tutaj mamy start do... Znaczy w sumie nie wiem co to jest. Nie wiem czy tu można wejść. Ale wszyscy próbują tu wjechać. Machali nam kciukiem w górę. Ruch przepotężny jest. Bardzo dużo kibiców jest dzisiaj. To fajnie. Dużo więcej niż na wyścigach samochodowych. Tu mamy jakąś Skodę. Tutaj jest jakiś taki scooterring. Nie wiem co to jest. Coś chłopaki otwierają, sprawdzają. Fajne auta poprzyjeżdżają, bo tu widzę jakieś proto i inne tematy. Spróbujemy sobie podejść na start. Tu jakaś strefa serwisowa. Tam jakaś strefa serwisowa. Wszędzie ludzie. Wszyscy chodzą. Tu mamy zawodnika, który niekompletny przyjechał. To tak prawda taka, że chciał po prostu lżejszy być. O, tu mamy jakiegoś Forda. Odkiwa nam pan? Nie wiem czy jak pokiwamy. To odkiwa. To jest znany youtuber z wyścigu. Jest sukces. Mamy pierwszego fana. Myślę, że musimy odwiedzić, opowiadać o samochodach. Jak wyglądają samochody rajdowe, czym się różnią od wyścigowych. No poczekaj, bo to jest klasa ośki, tak? To jest klasa R2. No to może Aleks będzie jechał. Ja się w ogóle nie orientuję, jak tutaj wygląda to czasowo. Wszystko. Tu jest jakaś taka strefa, że są, patrz, pokaż. Tu masz żółte, tam masz czerwone znaczki. Teraz ten podchodzi tam. Tu chyba trzeba się na jakieś odpowiednie godziny stawiać. Tam mamy Subaru bez skrzydła, tu mamy Forda ze skrzydłem. Dobra, idziemy zobaczyć tam dalej co i jak. Wszyscy ukradli samochody, nie ma żadnych aut. Bo zobacz jak będzie ruszał. Tu. A wiecie, nie wiem czy było widać, że najpierw przednie koła pociągnęły dopiero tył. Nie wiem czy kamera to uchwyciła. Ale tamten kolega też stracił zderzak. Strasznie zimno, co? Przynajmniej aparat się nie przegrzewa. O, tu już było delikatniej z lunchem. Idziemy, szukamy dalej, co się dzieje. Dobra, czyli domyślam się, że tu mamy strefę startową i wyjeżdżają chłopaki na odcinek. Czyli tam jest czekanie jakby przed startem, bo w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie trzeba przyjechać. A tu mamy zakręt. Dobra, czekamy teraz. Pewnie R5 pierwsza będzie jechała. O, proszę bardzo. Przygaszone. Ale to w ogóle jak te auta się prowadzą, jak przyklejone, co? Bo ja bym tutaj w ogóle nie skręcił. Znaczy to jest duża kwestia opony. Zupełnie inny styl przejazdu. Wydawało się, że szybciej, co? Wąziutko tutaj przy oponach, delikatnie na gazie. Jest ich hopa, dobra, chodź, zobaczymy. Ja bym sobie przeniósł się na inny zakręt, zobaczymy co i jak. O, zobacz jaki jest patent na grzanie tych opon. Ładujesz je do busa i walisz grzałką. O, to jest nasz faworyt, który nam machał. Zobacz jak leci. To ale tak kamienie poleciały, że aż opony rozbiły. O, zobacz, a może to nam sprzedadzą. Patrz, takie opuszczone stoi. Byśmy od razu wystartowali sobie. Dasz radę być pilotem? Pewnie. Jedziesz swoje. Na pamięć pojedziemy. Na pamięć pojedziemy. Damy radę na pamięć. Mam zaparkowany. Ładny, to takie małe. Idealne na korki. Dzień dobry, telewizja. Jak było? Skitrany fajnie się pochodzi. No, czakiutki taki. Ty masz kółkę, co nie? Tak. Ale fajnie to działo. Możecie podejść, bo nie pobijemy was. Dobra, idziemy. Jedziemy, a Jacek miał jechać, ale w końcu nie jedziemy z Jackiem. Zabytek.
No mówię właśnie, Jacek, że do tych, że masz te chyba zaciski takie jeszcze oryginalne, co nie? A nie, już nie tak. 94 roku. Bo teraz Rigera założyliśmy. No, zobacz jaki amortyzator, Bo wiem. jeździłem... Na Olinsie? Nie. Wcześniej nie, miałem jakiegoś takiego JRZ, to holenderska taka firma. A Bardziej to tata jeździł wcześniej? w górach, no. A ja w tym roku byłem sezon w rajdach cały, w historyku. A ty na karową się dostaniesz? Jak to jest? No pierwszych dwóch Z każdej klasy? Nie, zależy ile jest aut w klasie. Jak jest do 5 to jest 1, jak jest do 10 to jest 2, powyżej 10 są 3 osoby. Czemu takie brudne? No, po szutrze jeździmy. A nówki miałeś? Prawie nówki. Ile kompletów Nie potrzebujesz? wiem, na rajd? No. No to zależy ile masz kasy, ale ogólnie masz jeden serwis i potem przed karową No bo teraz jest to na serwis, maksa tak? byś 3 komplety mógł, no 40 minut. Na maksa mógłbyś 3 komplety zużyć. Wiesz, pytanie ile testuję, że nie robiłem żadnych testów, więc pojechałem na tym co miałem, bo tam jakoś nie mam parcia tutaj na te mistrzostwa świata. Ale będziesz w tym, na karowej? Nie, no, jesteś trzeba się teraz? dostać, drugi. No. W zeszłym roku karową ładnie pojechałeś. No tylko na końcu ostatnią beczkę, ty chyba nie do końca oglądałeś. Ale ja A poczekaj, to Terlikowski, Nie, Terlikowski super, Kacper mega genialny. No. Nie, pierdolę ostatnią beczkę po prostu. my BMW byśmy wystartowali. BMW? No, Pan BMW. Big Motorwagen? Tylko trzeba było trochę ją podnieść. A tam podnieść. Na karowej byście nie dali rady pojechać? Nie, nierówno jest, popija tam, jest do góry jak jedziesz. No a to Amor, jakbyśmy sprężyny miękkie założyli. Chciałbyś te swoje splitterki usuwać. Ale mówisz, że wyrwałoby dyfuzor? Nie wiem, bo nie wiem jak blisko masz teraz, masz całe auto obniżone na blisko? No. Mógł być problem. A ty sprzedałeś tą BMW podobno. Przydałem, no. Chodź dalej na padok, zobaczyć co się dzieje. My jeszcze chwilę zostaniemy tu u tego Bartka. Popatrzymy, może nam zdradzi jakieś tajemnice. Przepis na sukces. Musimy podejrzeć ustawienia jakie są. Co tam youtuberzy? Szukamy inspiracji do BMW, ale na razie nie To znamy. jest zabytek, chłopie. Ty tutaj podziwiaj myśl technologiczną z 94 roku. Ty byłeś wtedy na świecie? No to rozkmin. Co w Japonii się już działo, a w Polsce były polonezy i duże Mnie Fiaty. zastanawia to jak Pas to... jakiego jesteśmy kraju trzeciego świata, że u nas jeździł polonez i duży Fiat. Oni w rajdach się ścigają. Autem co ma 300 koni w sobie. To mnie zastanawia, jak to działa. Nie wiem, ja w ogóle nie wiem, możesz pytać, to nie ma problemu. Jak to jest, że silniczek od wycieraczki jest tu, a wycieraczka jest tam. Nie mówimy. Konrad, bo to są trudne pytania o wycieraczki. Jak tam jest silniczek i jak to działa, bo Yahoo jest, wiesz. Silniczek, No. ślimaczek taki, który się kręci non-stop. Jedno ramię, drugie ramię, to są wahadła i... Jak się kręci ramię, tak, to ramię chodzi w ten sposób. Jeżeli w tej osi masz tu ramię, to chodząc tak, podnosi i opuszcza. Ale ty to już powoli jesteś... Jesteś młody już. No. Ile masz lat? 23. Albo się ogarniesz i skończysz projekt BMW, albo już zostaniesz w tym bagnie poznańskim tam zimno. Dobra, Marki idziemy nie bije. do Aleksa zobaczyć. No i czemu, że ty jesteś mądrego powodzenia? Myślę, że w torcie razem Wow, tu jest jeszcze druga strefa serwisowa, widzę jakaś. Tak, tu ewidentnie jest niższy budżet. Wywalili poza tamten obiekt. Myślę, że to była metoda, kurde, losowania. Tu mamy chłopaków z Poznania. Ja myślę, że tutaj można by było zrobić dobrą reklamę tych agregatów prądotwórczych. Każdy używa i wiesz, kto przywiezie większego. Gdzie te auta wszystkie? Ja chcę coś kupić i nic nie ma. No nic, Wity, skończyło się. Myślę, że w takiej sytuacji, jaka jest aktualnie, sytuacja wymaga tego, żeby pójść i się ogrzać. Oj, co tu się zadziało? Musimy obejrzeć straty, przód jest cały, coś tam się wysypało z niego. Wygląda tutaj, jakby Darek coś próbował zrobić. Silnik jest na miejscu, ale zawodnika nie ma. Idziemy zapytać się, co się zdało. Sugeruję, że była p***a w torcie. Niech pan opowiada, bo widzimy tutaj, żeście leżeli pod autem. Delikatnie na chłopie chłopaki wyskoczyły i mamy delikatnie krzywą felgę. Ale amortyzator się Wszystko zamknął? jest dobrze, amortyzator działa, A skąd tyle piachu? a to już trzeba się spytać kierowcę gdzie jeździ. No właśnie nie wiem gdzie jest kierowca. Pilota może lepiej Pilot? zapytajcie. Kierowca, co się stało? Co się stało kierowca? Nic, tylko oglądam. Nie wiem, nie pamiętam nawet. Działało, nie działa. A co nie działa? A nie macie drugiego kompletu? Nie ma, tu się. Mamy drugi komplet. Ale jest chyba szkoda Jesteśmy przygotowani, panie Latorzewski. Nie tak jak pan. Jak zawsze w Nie ma zespole DNR motoryzatora, wszyscy są nie ma- przygotowani. Zostaje, dobra, nie przeszkadzamy. A będziecie Lecimy. na Polfie? Będziecie na Polfie? Tak. Dobrze. Który jesteś? Pochwal się. Nie wiem, 4 albo 5. No. Za słabo wyskoczyłeś na chłopce. Jakby wyskoczył na obce,
Jak kiedyś tu wyskoczyłem seedem, tym pucharowym, to spytaj się tego, co się stało. Co się stało? Co się stało? Amory tak. Nie do ustawienia zwierząt. I Aras ci to potwierdzi. Ale że góra, Amora. Tak, Te tuleją za mała laga. Najlepsze widoki mamy tutaj. O, patrz, jest i fota. Jest i driver, jest i fota. Ile to było lat temu? I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I had to. No halo, dzień dobry. Redakcja Yahoo Racing dotarła właśnie na drugą lokalizację, żeby się nie pomylić. Polfa Tarchomin. Idziemy zobaczyć co i jak, nie wiemy którędy trafić. Dzień dobry. Przeszło? Te pół litra. Patrz, frytki są. No i teraz gdzie się zapyta? O Jezu, ale kolba do frytek. Ja bym chciał, żebyś pokazał naszym widzom, gdzie jest start. Ale ja nie wiem jak tam trafić. Znaczy wiem, tutaj patrz, tutaj jest taka ładna droga. Myślę, że po naszej realizacji i tak nie puszczą, za rok nam zakażą tu przyjechać. Gdzie idziemy? Na drugą stronę, do jeszcze kibiców. Później jedziemy na obiadek. Ty się kurwa wygrzeć. Są popcorny, są naczosy, są, co tam było jeszcze? Frytki. Patrz, mamy auta tutaj testowe. Dzisiaj cały dzień testujemy Suzuki. O, tu masz zakręt też, o. To ewidentnie złomiarze byli. Miedź zajebali i zostawili. Wiktor był. Tak, tak, tak. Nauczył się u nas na fabryce i teraz zaczął kozaczyć i dlatego go z nami nie ma, nie możemy pokazywać co on tu robi. Ale czemu tutaj? Co to jest za strefa? Przecież miała być większa ta strefa, a nie taka mała. Dobra, przyczaimy się, może złapiesz przez kratkę. Albo cię wpuszczą panowie, ja będę sobie komentował ładnie z krzaków. Nie, co przyjechały te fajnie, no. Niektóre tak było widać, że no, ale tutaj sztuka to jest jak najdłużej trzymać przyczepność, żeby nie jeść wyślizgu, bo później się też przegrzewają te laczki i się dzieje. Zwiedźmy ten park Zwiedźmy ten parking. czerwonych szybkich aut. Patrz jaka fajna firma. Co my tu mamy? To jest hit. Dostępność, przeglądy samochodów. Chcesz, który kluczek i kurwa numer flot, kod kreskowy i jeszcze kurwa nawet to do odświeżenia. Maszyna losująca, bierzemy coś i lecimy. Ale zobacz jak ładnie wszystkie numery mają zaparkowane. Idziemy, zobaczymy jeszcze na metę jak to wygląda. Fajny taki odcinek, coraz bardziej się przekonuję do tego, żebyśmy za rok tutaj wystartowali. To prawda pilota chyba nie potrzebuję, pojedziemy na pamięć. Albo na oko. Nie no, myślę, że to będzie skomplikowane, bo ja jak gdzieś tam próbowałem na symulatorach w rajdach pojeździć, to zawsze miałem problem w tym, żeby słuchać co tam mi mówią w tle. Jechałem na czucie. I co, dyskwalifikacje? Chyba nie. A co i tak wyrywkowo to biorą? No myślę, że tak, plus pewnie częściowo podejrzewają, że jest coś nie tak. Ale generalnie no mogą wyrywkowo sprawdzić podczas rajdu. Śmieszna sytuacja, a patrz, kapcia ma. Kapcia ma. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś śmieszną sytuację, nie wiem, czemu te auta tak mają ustawione zawieszenie, że bardzo mocno jest na tył. Może chodzi o to, żeby ten samochód przyjmował dziury lepiej. Może dlatego jest bardzo mocno podniesiony z przodu, a z tyłu jest sklemnięty. Nie można tak gasić auta. No bo wszystko się k***a grzeje później. Auto powinno pochodzić chwilę, żeby się turbina wystudziła, żeby woda sobie pokrążyła, żeby blok... Kopci się. Nie wiem, czy zauważyliście, jak oni podjeżdżają, to się światła nie świecą, nagle się zatrzymują, przestaje ALS działać i zapalają światła. Wydaje mi się, że tam jest taki przełącznik i jeżeli oni jadą, nie wiem, sprinta, czyli tam race'a czy OS, tryb OS-owy załączają, to jest cały czas mocny ALS i wyłączają wszelkie oświetlenie, bo podczas OS-u nie musisz mieć oświetlenia, po to, żeby alternator odciążyć, żeby mieć, tak, nie wiem, pół konia, 2 konie więcej.
Jestem ciekawy, zobaczymy jak inne auta będą podjeżdżać. Głównie się to w Skodach dzieje. To było specjalnie, żeby zwiększyć docisk z przodu. Albo ktoś dostanie ostry wpierdol w padoku. Z Bemowa przenieśliśmy się na Karową, do centrum Warszawy. Gdzieś udało nam się zaparkować na prywatnym parkingu. Jak widać duży ruch jest, duży tłok, Warszawa 19, masakra. Udajemy się w kierunku Karowej. Oni jeszcze nie wiedzą, że ja za chwilę wystartuję w rajdzie. Ja myślę, że powinniśmy ubrać kombinezon i iść tutaj właśnie z kaskiem Ty, wiesz co jest najgorsze? Że ta Karowa jest dosyć spora, a my żeśmy tak od dupy strony weszli. Tak, żeby się fajnie dało zaparkować, a nie tak, żeby tam podejść. Przyodzialiśmy rękawice bokserskie, buty sportowe. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Już jesteśmy tutaj bardzo blisko. Zobaczcie, ile osób przyszło oglądać. Mamy swoje wejściówki, idziemy oglądać, idziemy śledzić. Będziemy kibicować tutaj, zobaczymy kto wygra. Zobaczcie, ile osób jest. O. Za rok tu jedziemy, tak? Już mamy co chcieliśmy. Idziemy na serwis teraz, zobaczymy. Fajnie to wygląda, co? Nagle zamykasz orez, chcesz, żebyś stary rynek w Poznaniu zamknął i takie coś odpalił. Daj mu! Ja już ściągam rękawice i idziemy kręcić przy kluczach. Mamy Skodę jakąś. Byle najbardziej pewnie pożądane auto całego wieczoru. Znowu już mamy Skody. O, patrz, to jest ta sama czy inna Skoda? Chyba to jest, zobacz jaka czysta, niemożliwe, żeby to była ta sama. Dziwnie amortyzator rozwiązany. Zobacz dla porównania, jaka jest duża laga od amortyzatora. Jak jest rozwiązany stabilizator, jest poprowadzony układ chłodzenia, jakby tu jest nawiew na hamulce. Zobacz jaka jest cienka tarcz. Jakby AP racingowa jest dużo grubsza od tej. Zacisk jest też jakby odlewany z całej... Jest monoblok. Nie jest składany z dwóch połówek, przez to jest bardziej sztywny. Patrz, to jest to samo. Kopiuj w klej, co nie? Tu widać jaka laga jest wielka. O, zobacz, tu też widać chłodzenia. Też jest łącznik stabilizatora. Tu jest tak samo duży jak przód. Zupełnie inna konstrukcja auta. Ale tutaj mają takie zabezpieczenia termiczne. To pokażę od przodu wam. Na przewodach hamulcowych. One są zapewne po to, żeby jak jakiś kamień czy coś by się zawinęło wokół opony, żeby nie urwało przewodu. Ona jest termiczna, więc dodatkowa taka ochrona jest. Ale ładna ta. Jak to się nazywa? Halogen ładna. Generalnie te wszystkie auta są teoretycznie takie same. Te Skody. A gdzie jest reszta aut? Może... A, tam jest jeszcze serwis. Dobra, tu mamy co? Tu mamy Citroena. Umawiamy się w Poznaniu na kawce. Zawieszenie też Reigera, ale wygląda jakby było rozmiarowo takie samo, jeżeli chodzi o średnicę. Fotel też jest cofnięty do tyłu. Bardzo bliska kiera jest, ja lubię mieć dalej. No i co? Standard, czyli Skoda Fabia. Ładne autka, ładne. Ja taki Wiktor ma na daily w pracy. Tu masz herbatę z brake cleanerem. Od razu dolewają, żeby ci się lepiej zęby czyściły. Tam jest jeszcze jakaś droga gdzieś, ale tam nie idziemy. Wszystkie hamulce są z monobloku. Tu mamy Skodę. Kurwa, jaka Skoda, BMA. Pojebałem się. Patrz, zaciski takie. Ja tych zacisków nie polecam, bo chujowo hamują. Może w rajdach wystarczy, ale u mnie był problem, nawet przy dużej tarczy. Nie było hamulca tak mocnego jak AP Racing. Posłuchajcie jak tak baryczy. Daj mu! F50 fajne, daj mu! No to moja też była taka głośna. Przed zrobieniem kata. Ciekata, tego filtra. Kurwa, silencera na Poznań. Ty, ale tu jest inny wydech. Zamieszanie, nie wiem czy coś będzie słychać. A tutaj jaki jest zacisk? Mały, ale to chyba auto jest typowo treningowe. Albo pokazówka w ogóle. Bo jak zakładasz opony z kolcami, tam masz mniejszą średnicę trochę, felgi, więc żeby zacisk pasował. A też jest tak, że jak masz mniejsze zaciski, one się lepiej dogrzewają i tutaj na przykład w tych warunkach
to pomaga. O, a pracujesz w optymalnej temperaturze klocka. Idziemy zobaczyć realista? Rób zdjęcia, będziemy kopiować. Ty, jak R5 wygląda ta piasta. Znaczy zwrotnica. A to chyba metal jest ten wydruk. Zobacz, ja nie wiem czy tak, ale nie ma rozum, to popatrz. Tu mamy przednie jakby mocowanie koła, czy tam piasta, zwrotnica z Kody Fabii, a tu mamy z Toyota GR. Zobacz jak ten amortyzator jest pochylony. Zobacz jak w Skodzie jest, zupełnie w drugą stronę schowany. Ja chyba niedouczony jestem, bo to chyba jest fabryczne auto. To jest VT fabryka. Ciekawe jak to się sprawuje. A tego auta nie było chyba na Barburce. Dobra, wychodzimy, bo nas zaraz pogonią. Ale zobacz, nie wiem, czy rzuć do środka. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ale tu normalnie, nie wiem, czy będzie widać. Zwróć uwagę na ten zacisk hamulcowy. On wygląda jakby był wydrukowany z metalu. To jest metal, to jest wydruk z metalu. Bo plastik by się stopił przecież. To jest dodatkowo, żeby chłodzić klocki. Nie dość, że chłodzisz tarcz, to jeszcze chłodzisz klocek. I pozbywasz się gazów wszystkich. Ty, a tu mamy Forda. Zobacz, Ford już ma zwykłą zwrotnicę oryginalną. Znaczy zwrotnicę Piast. Piastem mi się to myli zawsze. Zupełnie mniej i zupełnie inaczej zaawansowane zawieszenie jest. I one z tego co pamiętam to są w Polsce robione, w M-Sporcie. Prześliczna ta Toyotka. Bardzo ładne auto generalnie. A to nie jest R5. To jest R5, ale liczba. Okej. I ona jedzie w mistrzostwach Polski, jedzie czy nie? Nie, ona jest na Barburce tylko. Okej. Ja dopiero pierwszy jest taki start. I ona z fabryki tak wyszła. Tak? Z Giera. Tak. Zupełnie inaczej Ale jest. pierwszy w Polsce. No właśnie, Nie ma jeszcze. zupełnie inaczej jest zbudowane przednie zawieszenie. Ale to samo to w tej samej klasie. Tak, To ale to. zupełnie inaczej jest amortyzator pochylony. To jest Toyota, to jest Skoda. Na to też nie śmiało zaczynam mieć nadzieję wbrew pozorom. Wiesz jak to jest? Teraz to my musimy tu pojechać. Patrz. Pojechało całkiem zdrowo. A, jak to jest? Hide and seek. Ty, a co, wiesz co jest najgorsze? Ja kurwa zgodniałem. Fajna impreza. Moim zdaniem tylko za mało biletów się sprzedało, co? Tu powinien być taki tłum, że ja pierdolę. To powinno być tak, że nie jesteś w stanie się przepchnąć. Ja jestem ciekawy ile w ogóle taki kosztuje bilet tutaj. To jest za późno, ale więcej chyba. Kurwa. Nie dali mi auta, to sobie znalazłem sam sprzęt. To jak tak patrzę na tą kamerę, to chyba zaraz się pożygam. Ty zgodniałeś czy nie? Zgodniałem? No. Tak zapachniało trochę, ale... No właśnie. Nie możemy jeść, już za późno, prawda? Po godzinie 20 się nie je. Widzisz to? Nie, no nie odmówisz. No to raz będą zwykłe, duże. Karton będzie... Patrz, jakie sprzęty. Dwie bańki. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They ain't not taught to be never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't at first and you know this you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the trap and I came from my city, that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Trzeba się jakoś rozgrzewać. Kurczę, ale już zostały naprawdę ostatnie auto. Został Miko, został Kaito, został... A w sumie to nie wiem, a jeszcze nie widzieliśmy Citroena, prawda? No kurwa, to jeszcze do 22 widzi ta naklejka, to jest nieaktualne. Teraz ktoś jedzie. Może przywieźli nam coś ciepłego do ubrania, do bluzołu. A i o wilku mowa. No jak mam być szczery, no to tak każdy co zawodnik to inna każdy zawodnik inna taktyka. Tutaj było bardzo mocno zarzucone i bardzo blisko, więc może metrów trochę uzyskał mniej. Zobaczymy jak pod górę pojedzie. Czekamy na zjazd.
Nie będzie to rekord skoczni moim zdaniem. Było szybciej, ale nie będzie rekord skoczni, bo nadal za wąsko. Można było dużo szerzej polecieć, wypuścić auto. Tu fajnie, ale tam za wolno. I tak samo w drugą stronę było. Takie wrażenie mam. Mówiła, żeby się nie okazało, że to moje pitolenie jest warte. Nie no, tu było ładnie, ale no nie najgorzej też było wyjście, bo na prost poszedł na szarfy, do tego. Poszedł na prost do bola, do chorągiewki. Ale mam fajne rękawice. Czekaj, jeszcze jest Byszkiewicz, Kajto i ten. To chyba jeszcze 3. Łe kurwa, to jeszcze. O ja pier... O, patrz, jeszcze tu wyjechali chłopaki. Auto z salonu, demo. Niejeżdżone. Ty, ale ten pierwszy? Tam mam wrażenie, jakby koło już całe wyszło. Najgorzej ten telefon, znaczy telefon, kurwa, zima, telefon, kurwa, nogi zimne, ręce zimne. Ale my się nie poddajemy, prawda? Ty, ale wiesz co jest najgorsze? Czego się bałem? Że nie zdąży się odwrócić przed tym brukiem, który leci w moją stronę. No nie wiem jak to ocenić. Pomylił trasę, dyskwalifikacja. Widziałeś te hamulce ogień? No, dawaj. Uważaj na kostki latające. Nie boję. Nie boisz się? Nie. No tak, bo jazda pokazała, to nie jest najszybsza jazda. Teraz jest tylko pytanie na za milion punktów, czy zostajemy tu, czy idziemy tam na dół. Ale tam na dół będzie więcej, tam jest takie największe show wbrew pozorom. To rozgrzejemy się, tak? Widzimy się na dole. I don't need no one, I don't need no one. Round by myself, be fine by myself. I don't need no one help, I don't need no one else. Build it by myself, bourbon from top shelf. Yeah, I don't even know no one. Yeah, I ain't got no label or a manager. Gotta keep my percentages, gotta keep all my benefits. I don't take no orders, only take orders if it's orders. Never no breach, never no CJC, I'm putting up borders. Bitch, if you're talking about funds, then I guess I'm a hoarder now. Jeszcze jest kawałek. Jeszcze jest kilka checkpointów. Słuchajcie, jest minuta 40 tutaj na dole. I to ostatnia, i zaraz będzie wszystko jasne, ależ jest czas rewelacyjny wręcz. Jeżeli nie dotknie beczki, wygra! Będzie pierwszy! Rajd Barburki dla nas się zakończył. Gratulujemy zwycięzcom. Trwają właśnie jazdy pokazowe. My się zbieramy, już jest późno. Miko, gratuluję. Mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym roku. A może pewnego dnia ja wystartuję. Trzymajcie się. I trzecie miejsce dla Adam Skoko.